Cześć, witam na Garage Make Zone. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób wykonać takie okrągłe otwory przy Waszych projektach z płyt, ze sklejki, bo to wbrew pozorom nie jest taka prosta sprawa. Zapraszam. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest prosta sprawa, jeśli się nie ma odpowiednich narzędzi. I tak prawdę mówiąc, chciałbym wiedzieć, co Wam teraz po głowie chodzi. Czym byście wykonali taki otwór? Może napiszecie w komentarzach, jaka była Wasza pierwsza myśl, co przyszło Wam do głowy, jak zobaczyliście otwór i jak go wykonać. Będzie fajnie, jeśli coś napiszecie. Generalnie rzecz biorąc, sprawa może być bardzo prosta, jeżeli się to wykona odpowiednim narzędziem. Ja do tego celu wykorzystuję zawsze frezarkę. Frezarek mamy kilka, mniejsze, większe, ale ten konkretny otwór wykonaliśmy za pomocą frezarki Dremel Trio. I ją chciałem Wam dzisiaj pokazać, bo to jest bardzo fajne i wszechstronne narzędzie. Dremel Trio to jest dość nietypowe narzędzie z rodziny narzędzi elektronarzędzi czy mikroelektronarzędzi Dremel. Ta frezarka jest po prostu o wiele większa niż normalne urządzenia Dremela i też pracuje przy użyciu innych frezów, bo one tutaj są po prostu większe, mają większą średnicę. Ale urządzenie jest świetne i ja mam je od kilku lat, pracuję zupełnie bezawaryjnie, wyciąłem tym bardzo dużo rzeczy, obrobiłem tym bardzo dużo rzeczy, bo to nie tylko służy do wycinania, można tym też wykonać takie zaokrąglenia. To jest projekt wykonany przez Sarę z moją małą pomocą właśnie przy wycinaniu. Takie urządzenie perkusyjne zwane cajonem. Zmajstrowaliśmy je tak, żeby odpocząć trochę od elektroniki w weekend. No i powstał właśnie przy pomocy tego urządzenia. Dremel Trio to jest urządzenie, które operuje obrotami od 10 do 20 tysięcy obrotów na minutę. Zasilane jest z 220 V, co widać na załączonym obrazku. Regulacja obrotów. Z takich danych technicznych to chyba wszystko. Urządzenie zostało wyposażone w uchwyt o zmiennej geometrii. Możemy go sobie przestawiać, to znacznie ułatwia prowadzenie w niektórych sytuacjach. Mamy tutaj też do dyspozycji blokadę spustu, czyli możemy urządzenie zablokować do pracy ciągłej. W komplecie dostaniemy jeszcze taką prowadnicę, która również służy do wycinania tych otworów, to o tym za chwilę. Mniejsza stopka. Przejściówka, która pozwala na podłączenie typowego węża od odkurzacza.
Bardzo prosta metoda, bardzo dobre urządzenie. Szczerze Wam polecam. Ono może również służyć do wykończeń. Widzicie, one wszystkie mają ten czpień szerszy, więc nie ma problemu. Po prostu zmienia się tutaj frez i operuje nim w innym zakresie. I w taki oto sposób powstały tutaj te zaokrąglenia. Po prostu ten frezem, który się zapiera tutaj o płaszczyznę i tutaj zapiera nam się maszyna, opracowaliśmy górne narożniki i w ten sposób zostały zaokrąglone. Prawda, że proste? Dlatego, jeżeli macie możliwość, to radzę się w coś takiego wyposażyć, bo to naprawdę bardzo ułatwia życie. Mi się udało to urządzenie zakupić w Niemczech na jakiejś wyprzedaży, chyba w Conrad Electronics. Leżały sobie tak radośnie po połowie ceny. No i tak stałem się szczęśliwym posiadaczem. Zachęcam Was do własnych projektów. Budujcie, kombinujcie. Elektronika to nie wszystko. Czasem trzeba po prostu pokręcić śrubokrętem. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Pamiętajcie o subskrypcjach. Pamiętajcie o łapkach. Będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli udostępnicie nasze filmy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.